Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Jesteśmy już w Busanie, wróciliśmy dzisiaj, więc jeszcze zaczynam vloga, bo chciałabym Wam powiedzieć, jak tam minęła nam podróż, ale to myślę, że jutro. Dzisiaj chciałam się tylko Wam przywitać, powiedzieć, że dolecieliśmy bezpiecznie, że raczej żadnych takich większych problemów nie było, ale jak to zawsze na takich wyjazdach długich gdzieś, to niestety bywają męczące, ale udało nam się dojechać. Eliasz jest trochę śpiący. Myśmy zjeść samgyeopsal jako pierwszy posiłek. I teraz pójdziemy do Imart, bo jutro jest zamknięty, a lodówka pusta, bo jak kobieta nie ugotuje, to mężczyzna tym bardziej. Znaczy, oczywiście to jest żart, nie każdy taki jest, ale w moim mieszkaniu to właśnie tak jest, że mój mąż raczej do gotowania, jakby miał sam gotować, to pewnie by się nie kwapił do tego. Yuan. Tomorrow? Mama potargała Basi grzywkę nad czołem. I narysuj wszystkie rodzaje deszczu, jak jest rwanie chmury, nawałnienie. I Basia od razu weszła do telewizora i miałaś rysować. Ja. Moje dziecko nie czuje się za dobrze, miało mały epizod, dlatego postanowiliśmy dzisiaj zrobić rosół. Więc Polskoś jeszcze zostaje na dłużej z nami. A ja, słuchajcie, staram się troszeczkę ogarnąć, rozpakowuję walizki, ale mamy taki bałagan, że nic nie mówcie. Staram się jakoś to wszystko ogarnąć. Było zapytanie pod ostatnim filmem z pakowania, czy nie mieliśmy, wiecie, za dużo rzeczy. Tak, słuchajcie, mieliśmy problem w ogóle w trakcie transportu, raczej w trakcie oddawania tych największych walizek. Okazało się, że jedna ma 25 kg, druga ma 27, więc z tej 27 niestety musiałam wyciągnąć niektóre rzeczy. Więc było zabawnie w ogóle. Tak się telepałam przed oddawaniem tych walizek. Do tego jeszcze później się zastanawiałam, czy w trakcie odprawy granicznej, czyli tam wiecie, kontroli granicznej, nie będę miała więcej problemów, ale na szczęście tam nic nie wyszło. Obawiałam się też o parasolkę, bo i parasolki były tam mówione, że nie za bardzo, plus pełno rzeczy, jakichś tych powerbanków. W ogóle w Chinach sprawdzali nam powerbanki, dlatego że ostatnio takie zawirowania są z tymi powerbankami. Sprawdzali, czy wiecie, tam się wszystko zgadza i można mieć 2 powerbanki, chyba nie może być powyżej 1300 amperów i nasze miały 1000 i można tylko na jedną osobę właśnie mieć 2, więc wszystko się udało. Bez tego to prawdopodobnie na chińskim lotnisku nie miałabym gdzie naładować telefony, dlatego że nie miałam specjalnych kabli właśnie tego przyłącznika na zwykłe ładowanie. Tego się obawiałam, ale na szczęście wszystko się udało i udało mi się naładować mój telefon. Dałam znać, że żyjemy, że dolecieliśmy na miejsce. W ogóle zmęczeni na maksa. Po prostu końcówka była straszna. Słuchajcie, była straszna dla mnie. Ogólnie tak, jedzenie. Może Wam też powiem o jedzeniu przy okazji, bo to właśnie przez jedzenie prawdopodobnie, przez ten stres i przez to wszystko miałam problem z żołądkiem na samo zakończenie. Ogólnie jedzenie z Polski do Chin było bardzo dobre. Prawdopodobnie dlatego, że tym razem był polski był catering i to jedzenie dużo smaczniejsze było. Miałam na przykład pierwsze danie to były kluski śląskie z tym
z sosem takim gulaszowym ala, bo było też tam mięsko i była kapusta, przepyszna kapusta. Drugie danie już troszeczkę gorsze, dlatego że to były jakieś kluski, myślę, że to były kopytka. I te kopytka były po prostu takie podsmażone i troszkę oleiste, ale ogólnie było ciasto, były sałatki. Już drugiego dania za dużo nie mogłam zjeść. I prawdopodobnie przez to wszystko, że stres, że to jedzenie, że zmęczenie i w ogóle to miałam straszny ból brzucha. Pod koniec właśnie lotu myślałam, że po prostu wyjdzie jedną stroną, ale udało mi się to przetrzymać i dopiero później się uspokoiłam, poczułam się znacznie lepiej, więc wszystko wyszło dobrze, ale już z lotu z Chin do Korei nie mogłam po prostu nic zjeść, bo się czułam strasznie. Już zmęczona, wylądowaliśmy po jakichś 2 godzinach, więc loty były moim... I jeżeli chodzi o sam lot, to lecieliśmy z Warszawy do Pekinu 8 godzin, około 8 godzin. Wtedy mieliśmy jakąś przerwę 3-4 godzin w Pekinie i tam mieliśmy troszkę problemu, żeby dostać się do tranzytu, dlatego że ogólnie mieli informację, że mamy się tam skierować w jedno miejsce, były w ogóle informacje na dole, na podłodze, że tam jest tranzyt, ale okazało się, że ten tranzyt tam nie działa z jakiegoś powodu i przekierowali nas gdzieś indziej. Na szczęście była obsługa, więc oni tam na spokojnie nam pomogli przejść do innego tranzytu i tam już były troszkę kolejki, bo ustawiło się całkiem sporo ludzi. Przeczekaliśmy te kolejki, pokazaliśmy oczywiście nasze paszporty, znowu sprawdzali nam walizki podręczne, więc było troszkę rozpakowywania i z tego tranzytu przenieśliśmy się dalej na nasz lot. Ogólnie bardzo duże jest to lotnisko w Pekinie, więc było trzeba znaleźć swoje miejsce. Ja nie mogłam jeszcze znaleźć naszego samolotu, gdzie on jest, więc zapytałam się obsługi. Na szczęście pan rozmawiał, sprawdził nam lot i przekierował nas w odpowiednie miejsce. Później lecieliśmy około 2-2,5 godziny do Busanu. Ogólnie lądowanie było trochę straszne, bo się już na początku czułam, że nie będzie tak fajnie, dlatego że były turbulencje przed samym lądowaniem. Latał tak, w taki sposób, więc już miałam trochę pietra po tych ostatnich informacjach, co tam się z tymi wszystkimi samolotami działo, więc troszkę się przestraszyłam. Eliasz w ogóle przespał całe lądowanie, nie obudził się, a potem jeszcze musiałam go dobijać. Tak, musiałam, raczej tak nie robiłam, ale starałam się po prostu go obudzić. Widzicie, nawet nie mogę się wysłowić jeszcze, bo jestem na tyle taka rozkojarzona. I myśmy na szczęście wylądowali bez żadnych jakichś większych problemów, chociaż mówię, odbił się mocno, tak siadł bardzo mocno przez te turbulencje, ale dolecieliśmy bezproblemowo i z tego się bardzo cieszymy. Mój mąż czekał na nas, walizki się na spokojnie znalazły, nie mieliśmy w tym roku żadnych problemów, jeżeli chodzi o nasze walizki. Wszystko dojechało bezpiecznie, chociaż wiem, że komuś się rozwaliła walizka i wszyscy byli w szoku. Zamek poszedł. Dlatego fajną opcją jest, my nie mieliśmy może takich specjalnych pasów, ale zrobiłam pasy od naszej pościeli, czym była złączona, bo była taka złączona fajną gumą, więc tak zamknęłam. Na szczęście nic nam się nie rozwaliło w walizkach. Wszystko doleciało bezpiecznie, więc lot był interesujący, ale
no mówię, zmęczeni byliśmy niesamowicie, bo ja na przykład nie miałam okazji się przespać w samolocie, nie udało mi się nic, zero. Eliasz tylko pod końcówkę pierwszego lotu spał, potem spał czekając na drugi lot i na drugim locie także przespał cały lot. No ja później wróciłam do domu, przespałam się przez 4 godziny, więc nie wiem, czy to był bardzo dobry pomysł, bo w nocy się obudziłam o 3:00, nie mogłam zasnąć i potem chyba o 4:00 poszłam spać i już spałam do 10:00, więc dzisiejszy dzień liczę na to, że przeżyję w całości i potem normalnie pójdę spać. Ja nie mam dużych jetlagów, nigdy ich takich dużych nie miałam, więc jest nadzieja, że tym razem także jakoś szybko wrócimy do naszego takiego rutyny życiowej, szybko. Dobra, przepraszam, jeżeli tak chaotycznie rozmawiam, ale po prostu język mi się plącze z takiego zmęczenia. Wypiłam kawę, więc się trochę też tak, no czuję troszkę ten stres, że jeszcze jest we mnie, jeszcze to zmęczenie siedzi, więc mam nadzieję, że zrozumiecie. Będziemy teraz dalej ogarniać ten bałagan. Mam jeszcze walizki do rozpakowania, wszystko ułożenia, zrobienie prania, bo chciałabym tą pościel wyprać oraz ubrania, które jeszcze mi zostały po tych dniach w Polsce. Oprócz tego, co Wam pokazałam właśnie w tym filmie, to także zakupiłam krem polski z Polski i zakupiłam też parę takich pamiątek dla dzieci z Eliasza z przedszkola. Kupiłam kredy, krówki, zrobię takie mini paczuszki dla nich, więc troszkę się jeszcze dozbierało tych rzeczy, oprócz tego, co Wam pokazałam w filmie, więc tych kilogramów wyszło więcej niż przypuszczałam. Do tego ważyliśmy na takiej zwykłej, normalnej wadze domowej, więc tam też pewnie jakieś lekkie zakłamanie poszło. Niestety, na szczęście udało nam się, chociaż było naprawdę ciężko. Nie wiem, czy w przyszłym roku będę na pewno takie ciężkie bagaże podręczne mieć, bo niestety z małym dzieckiem, który nie może pchać przecież takich walizek i schodzić po schodach, bo były niestety opcje schodów tylko i wyłącznie w niektórych miejscach, to mnie naprawdę to dziwi, bo jak ludzie mają się transportować właśnie z takimi walizkami z tego największego samolotu z Polski do Chin, mieliśmy zejście po schodach na płytę lotniska, więc to mnie bardzo zdziwiło, od kiedy z takich dużych samolotów międzynarodowych, jak to się mówi, międzykontynentalnych schodzimy na lotnisko, na płytę lotniska i do samego lotniska dowiozły nas busy. I tam też ciasno, do tego bardzo gorąco, bo lato w Azji raczej do tych przyjemnych nie należy, więc mówię, było bardzo ciekawie. Teraz użyjemy, słuchajcie, mojej ampułki Real Barrier Aqua Shooting Ampoule. Jest to z kwasem hialuronowym. Ja zostawiłam już resztkę mojego S-Nature w Polsce dla chyba mojej siostry, bo niestety już nie chciałam tego brać, musiałam decydować, co brać, a co nie. I mam jeszcze dolewkę z tego Jezu, nie mogę się wysłowić, kwasu hialuronowego od S-Nature, ale nie mam buteleczki, więc zmarnujemy najpierw, zużyjemy Real Barrier. Jeszcze troszeczkę, bo mam suchą skórę po Polsce, więc przyda mi się jeszcze odrobinka. Bardzo szybko się wchłania. Niestety parę rzeczy musiałam pozostawiać, tak samo maseczki codzienne, bo były bardzo ciężkie. Nie udało mi się ich wszystkich zużyć, więc zostawiłam je w Polsce. W ogóle w tym roku nie zakupiłam żadnych witamin. Też by się nie zmieściły, więc będę kupowała te koreańskie i testowała koreańskie, czy w ogóle będą mi pasowały. Dobra, idę po krem, który zakupiłam w Polsce i już go Wam pokazuję. Z Was proponowała mi
Lirain kremem plus 60 z kolagenem. I słuchajcie, zastanawiałam się nad tym, ale bardziej zaciekawił mnie krem od Lirain, ale cera naczynkowa i zakupiłam ten. Ja, jak wiecie, mam problemy z zaczerwienioną skórą, mam popękane naczynka, które powinnam może w przyszłości je po prostu zamknąć specjalnymi laserami. Tu w Korei są takie opcje, ale muszę jednak jeszcze troszeczkę poczekać. To jest taki zabieg bardziej dodatkowo upiększający, więc jak wiecie, nie ma na to teraz finansów i dlatego kupiłam sobie ten krem i bardzo byłam zszokowana, bo na drugi dzień po użyciu tego kremu naprawdę cera mi się poprawiła. Miałam taką fajnie wygładzoną, plus właśnie te naczynka nie były aż tak widoczne, ta skóra nie była taka zaczerwieniona. Oczywiście to było po nocy, więc tutaj trzeba jednak chwilę poczekać, aż ten krem zadziała i naprawdę bardzo ładnie to wyglądało. Te naczynka jednak nie były na tyle widoczne, więc plusik, będę go używała teraz częściej, zobaczę po przetestowaniu po dłuższym czasie, czy naprawdę to pomoże chociaż odrobinę zlikwidować te moje naczynka. Z takich fajniejszych rzeczy to słuchajcie, moja monstera w międzyczasie wypuściła ogromnego liścia. Mam nadzieję, że przy air conditioner, czyli klimatyzacji nie padnie, ale chyba jest nieźle. Muszę później kupić więcej takich w Daiso. Mamy takich do przyczepiania specjalnych na rzepy, dzięki czemu trzyma się tych palików kokosowych. Mniej miłych rzeczy, niestety nie mam już mojego drzewka, które zostało ususzone na maksa. Nie wiem, chyba sprawdzę korzenie później, czy jeszcze żyją, czy odbija, ale po wyglądzie raczej można by sugerować, że będzie ciężko. Drzewka czasami tak mają, że tutaj są suche, ale ten pień jest nadal żywy i czasami odbijają, ale tutaj chyba już nic nie poradzimy. To jeszcze oczywiście mięta, raczej ona przeżyła, bo wypuściła świeże listki, ale za to lawenda chyba już nie da rady, więc kolejna taka z rzeczy, która nie udało się przeżyć mojego wyjazdu do Polski. No, co się dziwić, bo teraz tak strasznie było gorąco i prawdopodobnie się poparzyło. Widzicie, jestem po prostu zmęczona jeszcze, dlatego tak troszkę wyglądam. Dzisiaj siedzimy cały dzień w domu. To też jest spowodowane tym, że mój mąż wziął sobie wolne, a Eliasz ma wakacje. Tydzień będzie siedział razem ze mną w przedszkolu z takich rzeczy, raczej w domu, z takich rzeczy typowo życiowych. I słuchajcie, dostałam okres w tym samym czasie, jak tylko wylądowaliśmy, troszkę odpoczęłam, to dostałam okres, a beka, bo śmieszne to jest to, że właśnie lecąc do Polski, w Polsce od razu także dostałam okres, więc mam już dosyć. Mam bardzo bolące plecy z tego powodu. Nie wiem, ostatnio zauważyłam to, że po prostu przy okresie albo nogi mnie bardzo bolą, albo plecy i tak mam non-stop bez jakichś takich dni lepszych, chociaż czasami okres jest lepszy, a za to owulacja, czyli wtedy, kiedy jajeczkuję się, to wtedy na przykład mam bolące plecy, źle się czuję, mam bóle głowy, więc fajne. Myślałam, że będzie lepiej po tym, jak urodzę Eliasza, ale chyba to są jakieś bójdy z tym mówieniem kobietom, że urodź i poczujesz się lepiej. Chyba nie wszyscy tak mają.
zupełnie nie pasują do tej społeczności. Jeżeli jesteście ogólnie zainteresowani właśnie tematem adopcji Korei, to ostatnio jest bardzo takim hot topiciem ogólnie w Korei, dlatego że zaostrzyło się prawo, może nie zaostrzyło się, ale zmieniło się prawo o adopcjach w Korei, które są bardzo takim ciekawym i ważnym tematem, jeżeli się interesujecie ogólnie kulturą, ogólnie społeczeństwem koreańskim, to jest bardzo w ogóle ciekawy temat, adopcje za czasów wojny koreańskiej oraz ogólnie pojęcia adopcji w Korei, dlatego że raczej bycie samotną matką, samotnym ojcem, może ojcem już trochę lepiej, ale samotną matką jest ciężkim tematem w Korei, jest takim tematem wręcz tabu, co się powoli zmienia i wiele mediów zaczyna mówić o tym, o samotności matek. Nawet były programy koreańskie, które było można chyba, jak dobrze pamiętam, obejrzeć na Netflixie. To ogólnie adopcja jest takim bardzo tematem, o którym Koreańczycy nie rozmawiają za dużo, a o samotnych matkach tym bardziej, więc kiedyś te adopcje były bardzo częste, wiele dzieci zostało adoptowanych za granicę i chodzi o to, że nie do końca te adopcje były legalne, do tego nie do końca te adopcje były zgodne z prawami człowieka, więc bardzo ciekawy temat, polecam go posłuchać albo obejrzeć, chociaż tam jest tylko oczywiście w formie podcastu, nie widzimy osób, które rozmawiają. Dział zagraniczny, ten dział zagraniczny w ogóle moja siostra mi poleciła, żeby posłuchać, bo mają bardzo ciekawe spostrzeżenia na temat całej historii Korei, ale nie tylko, bo oczywiście dział zagraniczny nie mówi tylko i wyłącznie o Korei. Były też wywiady właśnie z osobami, które zostały adoptowane na przykład do Ameryki czy Danii, więc naprawdę ciekawe tematy. Polecam dział zagraniczny, jeżeli chcecie to posłuchajcie, bo ja już jestem przy końcówce i bardzo mi się w ogóle ten podcast podobał, a siostrze dziękuję za polecenie właśnie tego podcastu. Sprzątam teraz troszeczkę kuchnię, może za chwilę sobie moją pyszną lemoniadę zrobię z herbaty, tej, której już często Wam pokazywałam. No, sprzątam, zjedliśmy rosół, więc jesteśmy najedzeni. Myślę, że może za chwilę spędzę sobie z mężem trochę wolnego czasu. I chciałam na zakończenie tego filmu właśnie powiedzieć, jak ogólnie samopoczucie i jak wrażenia po powrocie z Polski. No, powiem Wam, że jestem trochę zmęczona. Widać, że jeszcze tak mną strasznie nosi i to zmęczenie i właśnie takie różne uczucia. Pierwsze co, to miałam już dzisiaj pierwszy taki zjazd, ale na szczęście udało mi się to przetrwać. Nie poszłam spać, więc liczę na to, że dzisiaj powinnam już całą noc na spokojnie pospać albo chociaż obudzić się wcześniej, na przykład o 7, a już nie o 3, na to liczę. I powiem Wam szczerze, że pierwsze dni takie w Korei to są ciężkie dni. Nie tylko w tym roku, ale w zeszłym roku miałam takie uczucie, że co ja tutaj robię, się zastanawiałam, że tam zostawiłam wszystko, a tutaj na nowo, że wyjechałam tutaj, kiedy nie mam za dużo znajomych, nie mam mojej rodziny, więc jest ciężko, tym bardziej, że no teraz będę miała taką dla Was niespodziankę, film z takiego eventu, który będzie w Busanie. Co roku jest bieg przez Gwangang-daegyo i jest to bieg, który odbywa się nocą i
biegniemy właśnie po moście, tym najbardziej sławnym moście z Guannali, którego kojarzycie w wielu filmach, w wielu takich raczej niespodziankach, no po prostu na TikTokach miejsce, które ważne jest zobaczenia, to właśnie jest także to miejsce. O tym także mówiłam w ostatnim moim filmie, o tym, co zobaczyć w Busan, więc Wam polecam zobaczyć ten film. I mieliśmy pójść biegać z moim mężem, no ale nam nie wyszło, dlatego że nie mamy komu zostawić Eliasza. Tak jak na początku miał zostać z przyjacielem mojego męża, no ale ma pilniejsze sprawy i niestety nie uda nam się nikogo więcej zorganizować, więc jest mi trochę przykro, bo myślałam, że spędzimy sobie z moim mężem taki fajny bieg, pokażę Wam przy okazji wszystko, no ale nie wyszło, będę biegła sama. Więc no, czuję troszkę taki smutek, a pewnie nie miałabym takich rozterek, jakbym mieszkała w Polsce, bo pewnie bym miała blisko rodzinę, która by zawsze pomogła mi właśnie na przykład w opiece nad naszym synem, a w tym momencie jesteśmy, jakby tak powiedzieć, uzależnieni od tego, czy że mam kogoś albo tu nie przy okazji, więc jest to trochę smutno mi jest z tego powodu, ale to myślę, że to są normalne uczucia, które na początku są po powrocie do Korei. No niestety tak jest i do tego trzeba się przyzwyczaić. Najbardziej się właśnie to odczuwa świeżo po powrocie, kiedy teraz czujesz tak. No, dobra, się rozklejam, więc dziękuję Wam w ogóle bardzo za komentarze pod ostatnimi filmami, że tak tutaj ostatnio często jesteście, że mnie wspieracie w różnych filmach i widzę to. Dziękuję Wam bardzo, więc mam nadzieję, że po tym powrocie w ogóle wrócę trochę do takiego nagrywania normalnego, bo nie miałam w Polsce, po prostu spędzałam z rodziną, z przyjaciółmi ten wolny czas, więc nawet nie miałam okazji ani tego odruchu wyciągania tej kamery. Jak coś już nagrałam, to po prostu odkładałam po jednym dniu, dlatego te filmy były takie, jakie nie inne, więc Was bardzo przepraszam, jeżeli nie dla takiego kontentu jesteście, ale już będę wracała teraz do normalnego nagrywania, plus mam parę nowych pomysłów, które wprowadzę, mam nadzieję, niedługo już na moim kanale. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie, dlatego nie będę Wam nic obiecała. Jak coś będzie, to będzie. Jak nie, no to po prostu mi nie wyszło i tyle. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za tą obecność i przy tym filmie. Przepraszam też, że nie nagrałam za dużo właśnie z naszej podróży do Korei, ale naprawdę nie było lekko. Sporo się działo w tym samolocie, plus naprawdę musieliśmy chodzić z miejsca na miejsce. Miałam zawalone ręce tymi 2 ciężkimi walizkami zapakowanymi książkami, bo oczywiście Eliasz nie mógł trzymać takich toreb, to są za ciężkie, nawet jeżeli mógłby jeździć. No dobrze. Dobra, nie będę już tego przedłużała. Oczywiście na zakończenie dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału, jeżeli macie ochotę i dalej oglądać moją twarz. Mam nadzieję, że już nie taką zapłakaną. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Pa w kolejnym materiale.